Tak naprawdę chodziło o stworzenie takiego systemu, który będzie przyjazny odbiorcom energii. Nad systemem Synis pracowaliśmy dobrych kilka lat. W tej chwili w nadzorze mamy około 140 obiektów, zaczynając od banku, pierwsza pozycja, potem mamy 3 firmy, mamy także spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły i jeden z 3 szpitali i wspólnoty mieszkaniowe. Przejdę może do takiej najbardziej w ostatnim czasie zrobionych nowych węzłów. To są węzły na spółdzielni mieszkaniowej. Po zalogowaniu wyświetla nam się tak zwany tryb mapy. To wtedy, kiedy mamy dużo obiektów, możemy na mapach Google podglądnąć lokalizację danego obiektu. I już na tych lokalizacjach możemy obserwować, jaka jest temperatura na przykład, czy dane, które są odczytywane przez Synisa. W tej chwili widać, że wszędzie jest 29,7 stopnia Celsjusza zewnętrzna temperatura, bo jest bardzo gorąco. Ale możemy to zmienić na przykład na ciepłą wodę użytkową. W tej chwili weszliśmy do takiego węzła cieplnego w trybie online, czyli widać, że jest godzina 13:29. Weszliśmy na węzeł cieplny. Możemy w tej chwili podglądać wszystkie parametry pracy takiego węzła. Na tym schemacie technologicznym widać wszystkie urządzenia, które są zamontowane na węźle. Widać także parametry pracy takiego węzła. Uzyskaliśmy także, co jest wyjątkowym sukcesem odbiorcy, prawo podglądu do licznika głównego dostawcy ciepła. Czyli możemy poobserwować, jakie parametry w tej chwili nam energetyka cieplna Opolszczyzny do spółdzielni mieszkaniowej w Opolu dostarcza. Widzimy zarówno temperaturę zasilania, jak i powrotu, przepływ i moc dostarczaną do węzła oraz ilość gigadżuli. Parametr od dostawcy ciepła, który jest dostarczany do wymienników, podgrzewa się na przykład ciepłą wodę użytkową. Tu mamy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Ta ciepła woda jest podgrzewana do temperatury 50 stopni. No i tu zaczyna się funkcja Synisa. Przede wszystkim możemy tą temperaturę zmieniać, czyli możemy sobie w dowolny sposób ustawić przez internet temperaturę żądaną. Tu jak widać jest 50 stopni w dzień i 46 stopni w nocy. Przy czym jest zdefiniowany, co to znaczy noc. Na tym budynku mamy ustawiona, że noc jest od 23:30 do 4 rano, czyli w tych godzinach temperatura ciepłej wody użytkowej w kranach nie będzie 50 stopni, ale 46. Następne to jest to, że możemy sterować tak zwanym strumieniem cyrkulacyjnym, czyli woda, która krąży po budynku. Tu także możemy sobie w zależności od pory dnia założyć temperatury w cyrkulacji. Po co to robimy? Systemy cyrkulacyjne, które nie mają sterowane właśnie przy pomocy tych pomp elektronicznych, generują bardzo duże straty, sięgające nawet 60% tych kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej, więc wszystko to, co się nam uda podnieść sprawność tej ciepłej wody użytkowej, zostaje w budynku. Kolejnym modułem jest moduł centralnego ogrzewania. Każdy budynek ma własną krzywą grzewczą. Możemy po prostu korygować tą temperaturę krzywej grzewczej. Dzięki temu każdy budynek możemy prowadzić indywidualnie. To jest ta przewaga węzłów indywidualnych nad węzłami grupowymi, gdzie po prostu węzeł indywidualny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców, ale także do specyfiki technicznej takiego budynku. No i wtedy mamy możliwość ustawiania właśnie dowolnych krzywych grzewczych. Tutaj jest też taki ciekawy moduł, który wymyśliliśmy kilka lat temu, to jest priorytet ciepłej wody użytkowej, ale działający w dość specyficzny sposób, dlatego że priorytet ten działa w taki sposób, że w momencie jak temperatura wody, tutaj w tym wypadku jak widać na wykresie, spadnie poniżej 40 stopni Celsjusza, to wtedy obniżamy krzywą grzewczą. Tu korekta jest o 5 stopni, więc jest to takie chwilowe przerwa w dostawie do centralnego ogrzewania, ale tak naprawdę lokatorzy w ogóle tego nie odczują, bo kilka stopni przez krótki okres czasu, nawet do godziny, możemy nie dostarczać do kaloryferów ciepła i tak to nie będzie zbytnio odczuwalne przez budynek. W tej chwili pokażę moduł tak zwanych danych historycznych. Te dane historyczne
to są parametry, które można obserwować na wykresach. Możemy sobie zaznaczyć na przykład, jaka temperatura była ciepłej wody, jaka temperatura nam dostarczała systemu miejskiego, wybrać okres. Na przykład zrobimy sobie, co się działo w niedzielę i narysujemy sobie wykres. I tu widać, że temperatura ciepłej wody, temperatura z ECO spadła w pewnym momencie do 66 stopni. W umowie mamy, że nie powinni oni nigdy spadać poniżej 70, ale takie chwilowe przerwy, niskie zaniżenia nam nie przeszkadzają. Potem zresztą podnieśli się nawet do 76 stopni, więc to, co ewentualnie tam nam zabrakło, potem oddali. Tu mamy ciepłą wodę użytkową. Widać, że się średnio utrzymuje na poziomie właśnie tych 46 stopni, a tu jest w dzień około 50 stopni ta temperatura się będzie kształtowała. SMS-owy system powiadamiania komórkowy ma opóźnienie około 5 minut, dlatego żeby wyeliminować tak zwane chwilowe, niekontrolowane wahania na węzłach. No i jeśli są ustawiane progi zadziałania, czyli na przykład w przypadku ciepłej wody użytkowej, jak temperatura ciepłej wody spadnie poniżej 5 stopni temperatury nastawianej, w tym wypadku byłoby to 45 stopni, to po 5 minutach operator systemu dostaje wiadomość na swój telefon komórkowy, że na takim i takim węźle o takiej i takiej godzinie nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej. No i jak dostaje taką wiadomość, to w tym momencie może się połączyć przez internet z węzłem i zobaczyć, co się dzieje. Czasami udaje się, i to nierzadko, usunąć awarię, czy też powiedzmy zapobiegać awarii bez konieczności jazdy na węzeł. Dzieje się tak dlatego, że można na przykład spróbować w ręcznym trybie zasterować zaworem, no i okazuje się, że na przykład zawór w automacie się zawiesił, ale w ręcznym trybie pracuje. Może to być także awaria pompy na przykład cyrkulacyjnej, co także widać, więc wtedy można podnieść temperaturę ciepłej wody użytkowej. Różne są możliwości jak gdyby zadziałania takiego przez internet. Natomiast tutaj bardzo ważną cechą taką, która nam wychodzi w trakcie eksploatacji, to jest to, że my wiemy, co się na węźle stało, więc jak nawet jedziemy później na węzeł już z konkretnym rozpoznaniem, to bierzemy odpowiednie narzędzia z sobą, na przykład zapasową pompę cyrkulacyjną, bo po prostu wiemy, że cyrkulacja przestała pracować. W typowych węzłach, gdzie nie mamy takiej możliwości analizy i podglądu, no niestety ten hydraulik albo ten, który naprawia, musi jeździć co najmniej 2 razy. Raz, żeby zdiagnozować, a drugi raz potem przygotować się do tego, że ta awaria musi być usunięta. Więc te czasy usuwania awarii są u nas dość szybkie. Czasami tak szybkie, że większość awarii, myślę, że około 90% usuwamy w taki sposób, że klient w ogóle nie wie o tym, że awaria była. To jest właśnie zaleta tego, że wiemy, co się na systemie dzieje. Do tej pory większość firm stosuje taką metodę, że żeby zmienić oprogramowanie sterownika, muszą z laptopem i z nowym programem podjechać na węzeł i tam go przeładować. W naszym przypadku wymyśliliśmy taki system, gdzie to przeładowywanie następuje właśnie z wykorzystaniem internetu. Przy czym jest to robione w sposób bezpieczny, czyli taki, że stary system, dotąd system nie ruszy na nowym programie, dopóki się prawidłowo ten program nie wgra. To jest bardzo wygodne, bo mając kilkadziesiąt węzłów i chcąc na przykład zmienić coś na coś, żeśmy tam wpadli, na jakiś pomysł, żeby coś zrobić, no to wtedy nie musimy na każdy węzeł jechać, tylko robi się to jedną zmianą oprogramowania i korzystamy z tej funkcji dość często, bo często wpadamy na różne pomysły i te pomysły są wdrażane wtedy na wszystkich węzłach jednocześnie.